Kanał Amber i Sosam, Wojtek Kurczewski. Witajcie na kolejnej porcji szlifowania. Dzisiaj wyzwanie sobie postawiłem naprawdę niezłe. Bursztyn ziemny w bardzo śmiesznym kształcie, bardzo powywijany, pozawijany, z jakimiś takimi głębokimi wżerami. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jak dla mnie zagadka. Jeden z moich ulubionych kolorów, czyli głęboka czerwień. Zaraz Wam pokażę, co tutaj się znajduje w środku, bo bursztynek jest bardzo ciekawy. Nie jest do końca przezroczysty, ma takie części, które są zupełnie przezroczyste, natomiast ma też zamglenia, które mogą bardzo pięknie z tą głęboką czerwienią korespondować. Bardzo jestem ciekaw, czy uda mi się pozbyć tych głębokich wżerów z wierzchu, tak żeby jeszcze jakaś przezroczysta część żywicy nad tymi mglistościami, nad tymi chmurkami tam w środku została. Byłoby super, bardzo bym chciał, żeby tak się stało. Forma oczywiście nieregularna, gdzieś tam w kształcie jakiegoś takiego, mi przypomina Amerykę Południową albo Afrykę, nie wiem, jeden z tych dwóch kontynentów. Może to być bardzo ciekawy, egzotyczny kawałek, mało spotykany kolor. Bardzo jestem ciekaw, co tutaj ostatecznie uda się osiągnąć. No i już się nie mogę doczekać, kiedy się do niego zabiorę, więc nie będę przedłużał. Zważymy sobie jeszcze tylko na koniec przed szlifowaniem, co my tu mamy na wadze. No, 8 gram z kawałkiem, prawie 9. Bardzo fajny bursztyn, bardzo fajny kandydat na jakiś ładny klejnot. To co, ja Wam życzę miłego oglądania, a sam zmykam zdzierać korę. Ok, to jest moment, w którym zamierzam przerwać i przesmarować kamień olejem, żeby zobaczyć, co tutaj jeszcze chciałbym zetrzeć. Zapowiada się bardzo ciekawie. Jakieś mgiełki, jakieś rybie łuski w środku, jakieś ziarenka, ale też jakieś pęknięcia, coś trzeba zostawić, coś trzeba jeszcze odjąć. Najpierw przesmaruję olejem, a potem będę podejmował jakiekolwiek decyzje. Ale wygląda super. Bardzo fajny bursztyn się szykuje. No tak, najczęściej smarowanie olejem pomaga zobaczyć, co jest w środku, czego można oczekiwać po danym kamieniu, ale tak jak w tym przypadku, dodatkowo to przesmarowanie pomoże mi zobaczyć, co jeszcze mogę zetrzeć, co jeszcze wymaga usunięcia. Jednocześnie, ponieważ tutaj są bardzo blisko powierzchni różne elementy, których bym nie chciał zniszczyć, to właśnie dzięki temu, że smaruję teraz olejem, będę w stanie zobaczyć, w jaki sposób mogę dalej bezpiecznie pracować. Tak, żeby usunąć to, co jest konieczne do usunięcia i nie zniszczyć przy okazji tego, co bardzo bym chciał, żeby zostało. O, tak jak widzicie, dużo jeszcze tej czerwonej kory jest na wierzchu, ale tak tu mamy jakieś takie pęknięcie, to jest rybia łuska albo pęknięcie bursztynu, które zostanie finalnie. Nie da rady tego usunąć, tak głęboko to wszystko jest, ale to nie będzie przeszkadzać, bo wokół tego pęknięcia, wokół tej rybiej łuski jest zgromadzona czerwona kora, więc to tylko będzie zdobiło.
Tu mam jakieś ziarenko, jakąś inkluzję, jakiś zestaw ziarenek, więc to też trzeba będzie bardzo ostrożnie działać, ale też widać tutaj na samej powierzchni jakieś jeszcze pęknięcie kory do usunięcia. Tu z kolei dalej widzicie te popękania na powierzchni, to jeszcze jest nieusunięta do końca kora, to też trzeba będzie wszystko zrobić. Tu mamy śliczną rybią łuskę jakąś, nawet dwie. Natomiast tutaj są bardzo piękne bąbelki. Tutaj też trzeba będzie uważać nad tą pracą. W tym głębieniu zdecydowanie jeszcze widać korę, którą też trzeba będzie usunąć, czyli tu jeszcze głębiej muszę popracować. Tu już jest nie najgorzej, ale jeszcze kolor tego bursztynu wskazuje, że nie jest wyczyszczony do końca. Z tej strony jeszcze zetrę to tutaj na dole czerwone i to można w miarę bezpiecznie zrobić. Ta strona też się bardzo pięknie zapowiada, ale też jeszcze trzeba tutaj popracować. Kolejna rybia łuska od spodu, w takim mgle. Bardzo kosmiczny ten krajobraz, mam wrażenie, będzie się robił. Też jeszcze są pęknięcia na dole, które są nieakceptowalne i kolor samego bursztynu też jeszcze jest przybrudzony. Jest niedoczyszczony jeszcze, ale zapowiada się bardzo pięknie. Także trochę pracy nad tym wszystkim jeszcze czeka mnie, ale to już trzeba pracować bardzo ostrożnie, żeby nie zniszczyć tych wszystkich elementów, które czekają w środku, ale główne założenie mam wrażenie, że uda się utrzymać, czyli nad całą tą mglistością warstwa przezroczystego bursztynu będzie cieniutko, ale będzie. No bardzo fajnie. To tylko zwiększy przyjemność z oglądania i powiększy efekt optyczny. Tak, to będzie bardzo śliczny, kosmiczny krajobraz. Ok, pooglądałem, już wiem co chcę dalej robić, wracam do frezowania. Ok, troszkę te ślady po frezie wygładziłem i myślę, że to jest najlepszy moment na to, żeby zobaczyć, jak ten bursztyn będzie się prezentował pod olejem po poprawkach, które udało mi się wprowadzić. No dobrze, zobaczmy, co nam się tutaj pojawi, jak posmarujemy olejem. Już się zaczyna pojawiać, bardzo piękny krajobraz. Tu po lewej jakaś taka fajna warstwa bąbelków. Wcześniej tego nie byłem w stanie dostrzec. Bardzo fajne jakieś inkluzje, jakieś ziarenka. Idźmy dalej. Z tej strony też bardzo fajny, mistyczny krajobraz. Z tą rybią łuską, taką jak talerz od anteny satelitarnej. No i ta strona też super. Tutaj można powiedzieć cały kompleks tych rybich łusek. Bardzo piękna formacja. To wszystko ma taki nieoczywisty charakter dzięki tym mglistościom. Bardzo ładny bursztyn, bardzo ciekawy. Bardzo fajna praca się szykuje. Zobaczmy teraz, co nam tutaj pokaże latarka. Po środku ewidentnie jeszcze nie dotarte.
w tym dołku. Ciekawe, czy mi się to uda papierem dotrzeć. Tego czerwonego pęknięcia już nie nadrobię. No, trzeba by było zbyt głęboko zetrzeć ten bursztyn, no szkoda. Więc zostanie jako element ozdobny. Bardzo fajne tutaj te przestrzenie z bąblami. Pięknie się tutaj mieni brokatem na górze. Ładnie ta czerwona kora spod spodu wystaje i bardzo fajnie te rybie łuski tutaj korespondują z tym wszystkim. Bardzo fajny bursztyn, który się miło ogląda z każdej strony. Ok, to na tą chwilę by było na tyle. Na frez już nie wracam, papierkiem będę starał się nadrobić całą resztę. Pooglądałem sobie i zabieram się do dalszego kształtowania papierem. Ok, ponieważ jestem już w 100% usatysfakcjonowany osiągniętym kształtem, to kształtowanie mogę uznać za zakończone. Szykuje się kolejna piękna kropelka z jakimiś tutaj dodatkowymi atrakcjami w środku. Kolejny przepiękny kolekcjonerski bursztyn. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zabrać się za prepoler. No, super ta warstwa bąbelków. Zapowiada się bardzo ciekawy element w tym bursztynku. Jakieś inkluzje, jakieś ziarenka. Tutaj z tej strony z kolei ta formacja złożona z rybich łusek. Super. Tak, to już jest etap, na którym ten bursztyn pokazuje swoje piękne wnętrze i urodę, ale to jeszcze nie jest etap końcowy, bo jak możecie zauważyć, nawet po papierze gradacji 2000 cały czas jeszcze są rysy i ta powierzchnia nie jest pięknie szklista, tylko jednak jakąś tam mglistość posiada. I dlatego nie zamierzam dłużej zwlekać, tylko biorę się za pastę i kończymy rżnąć ten brylancik.
Tak, to nie była łatwa praca. Nie tyle może ze względów technicznych, bo sam proces szlifowania przebiegał podobnie jak w innych przypadkach. Tutaj trudność polegała na czym innym. Polegała na umiejętnym wyważeniu proporcji między tym, co trzeba usunąć i tym, co należy zostawić w tym bursztynie. I jak zawsze podczas projektowania tak nieoczywistych i nieregularnych kształtów, to te właśnie decyzje, które trzeba podjąć na bieżąco, w trakcie pracy, okazują się nie być łatwe. Tym bardziej, że ich słuszność można ocenić dopiero oglądając finalny efekt. Akurat w tym przypadku uważam, że wszystkie one były dobre i jestem bardzo zadowolony zarówno z ich podjęcia, jak i z tego, jak ślicznie się ten klejnocik ostatecznie prezentuje. Kontrast między głęboką czerwienią kory i intensywną żółcią wnętrza pięknie ożywia ten okaz, a dodatkowe atrakcje w postaci czy formacji rybich łusek, czy malutkich bąbelków, które w słońcu pobłyskują, jakby to ktoś brokatem posypał, tylko podnoszą atrakcyjność tego bursztynka i sprawiają, że z każdej strony opowiada on nam inną, ale jakże ciekawą historię. No dobrze, ode mnie to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.